Roman Młotkowski, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Biznesmanii, programu, w którym przyglądamy się fenomenowi startupów. Czasem rozmawiamy ze startupami bardziej zaawansowanymi wiekiem i w swojej karierze biznesowej, a dziś będziemy rozmawiali ze startupem, który w zasadzie dopiero co zaczął swoją działalność i tak naprawdę jest chyba na etapie jeszcze proof of concept, czyli udowadniania sobie i otoczeniu zewnętrznemu, że to może działać i że to jest fajne rozwiązanie. I właściwie na czym ten proof of concept tak naprawdę polega? Będziemy między innymi o tym rozmawiali z Beniaminem Gołąbkiem, współtwórcą startupu Fitly AI. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy startuperami, to bądźmy na ty, jak to w świecie startupów. Beniaminie, ja tak zajawiłem już, że jesteście na rynku krótko. Kwiecień 2020 to jest data, którą podajecie jako moment zebrania zespołu, który stworzył ten startup i zaczął nad nim pracować. Ciekawe, bo w tym trudnym covidowym, lockdownowym okresie zaczęliście działać. To powiedz mi, zanim przejdziemy do szczegółów, jak to wygląda teraz tak naprawdę, czym jest albo czym będzie wasz produkt? Dobrze. Produkt jest rozwiązaniem, które pozwala w prosty sposób, intuicyjny sposób znaleźć rozmiar odzieży online. Produkt ten służyć ma przede wszystkim shopperom, czyli klientom sieci handlowych, sklepów internetowych z odzieżą. A fakt, że zaczęliśmy w tych trudnych, dziwnych czasach, troszeczkę przyczynił się do tego, że zaczęliśmy realizować to przedsięwzięcie w takim tempie, w jakim to się stało. Rozumiem. Nie dało się pójść do sklepu, więc odkryliście, że Zgadza się. i tak dalej. Ale poczekaj, dlaczego ja potrzebuję jakiegoś dodatkowego rozwiązania do kupowania i szukania rozmiarów? Przecież ja wiem, jaki mam rozmiar. Tak. Wydaje nam się, że mamy opracowane, jaki rozmiar. Nawet w różnych markach, których odzież posiadamy, zazwyczaj powinniśmy wybierać. Ja mam dla przykładu swój, powiedzmy, standardowy rozmiar spodni, jeansów, który zawsze wybieram. Natomiast bardzo szybko okazało się, że kiedy kupowaliśmy artykuły nowych marek online, to niestety nasze wybory były chybione i spotykaliśmy się często z problemem, że mimo tego, że jesteśmy przywiązani do swojego rozmiaru, to kupowany artykuł w tym rozmiarze po prostu na nas nie pasował. Czyli że ten sam rozmiar wyrażony na przykład w liczbach u różnych producentów trochę się różni, tak? Tak. W sensie, że na przykład but 34 w jednej firmie jest trochę większy, a w drugiej trochę mniejszy. Dokładnie. Problem nie występuje jedynie pomiędzy markami czy producentami. Proszę sobie wyobrazić, że zauważyliśmy różnice w wielkościach, rzeczywistych wielkościach danych artykułów odzieży, nawet pomiędzy kolorami tego samego SKU, czyli tego samego artykułu. Wow, to interesujące i konfundujące. No dobrze, to jak rozwiązujecie ten problem? Bo ja domyślam się, że wokół tego problemu narasta taka dysfunkcja handlu internetowego, no bo ja to dostanę, przymierzę, będzie za małe, za duże, odeślę, to trwa, generuje koszty i tak dalej. Z tego nie są zadowoleni ani kupujący, ani sprzedający. To jak to rozwiązujecie? Jak poprawiacie tę sytuację? Zgadza się. To jest problem, który przez wielu ludzi z branży jest nazywany tym najbardziej naglącym, najbardziej trawiącym branżę fashion e-commerce. My rozwiązujemy ten problem w sposób bardzo ludzki. Postanowiliśmy skupić się na rzeczywistym porównywaniu obiektów, czyli porównywaniu artykułów w różnych rozmiarach, przy użyciu technologii, która pozwala na określenie fizycznych wymiarów i reszty fizycznych atrybutów tej odzieży. To znaczy, że nie posługujemy się analityką statystyczną, która jest całkowicie surowa, tylko posługujemy się danymi, które zbieramy o odzieży. Co to znaczy w zasadzie? Oznacza to mniej więcej tyle,
że każdy z nas, duża liczba z kupujących zadeklarowała, że ma swój ulubiony artykuł w szafie bądź w garderobie. Taka koszula, która naprawdę dobrze na mnie leży. Jedna, którą Albo uważam za ulubiona wzorzec sukienka. Sewr. Zgadza się. Tak więc jeśli już wiemy, że mamy coś, co na nas naprawdę dobrze leży, no to mamy w swoich rękach bardzo potężną informację. I naszym celem było wykorzystać tę informację. Jest to informacja, która jest dość przyjemna dla kupującego do udostępnienia naszej platformie czy sklepowi internetowemu. Więc mówiąc wprost, porównujemy fizyczne cechy tego artykułu, który jest ulubionym kupującego, do różnych wariantów rozmiarowych artykułu, który zamierza kupić. No dobrze, brzmi fantastycznie. Ja mam na sobie garnitur, mój ulubiony. Wydaje mi się, że nieźle na mnie leży, to mógłby być moim wzorcem. Ty masz na sobie niebieską koszulę. Zajmijmy się twoją koszulą może, bo to dla mnie będzie mniej krępujące niż mój garnitur. No więc masz tą koszulę i to udostępnianie informacji, o którym mówisz, które brzmi tak dosyć technicznie i sucho, to na czym z punktu widzenia, doświadczenia użytkownika ma polegać? To jest bardzo proste. I w przypadku interakcji, czy i w przypadku kanałów B2C, i w przypadku kanałów C2C, które zyskują coraz bardziej na popularności. Konsument konsumentowi. Zgadza się. C2C. Ludzie zaczynają wymieniać się odzieżą, odświeżają swoją garderobę i nie zawsze chodzą do sklepów, które sprzedają odzież po raz pierwszy, tylko pozyskują tę odzież od ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie nie używają już tej odzieży. W obu tych przypadkach ciągle robimy zdjęcia tej odzieży. Robimy zdjęcia tej odzieży, jeśli jesteśmy siecią handlową bądź marką, przed wykonaniem sesji fotograficznych, przed sesjami fotograficznymi z modelami. Jeśli korzystamy z platform C2C, czyli konsument konsumentowi, musimy zrobić zdjęcie na płaskiej powierzchni bądź na wieszaku, żeby osobie kupującej, potencjalnemu kupującemu ukazać ten artykuł. My wykorzystujemy dokładnie tę mechanikę. Uznaliśmy, że najbardziej intuicyjną rzeczą dla użytkownika jest po prostu cyknąć fotkę artykułu, który chce porównać. No dobra, czyli cykasz fotkę swojej koszuli, ona jest w twoim aparacie bądź w twoim telefonie, pewnie bardziej w telefonie, tak już wybiegając trochę do przodu. No i co się dalej dzieje z tym obrazem? Cykamy tę fotkę przy wykorzystaniu naszej aplikacji. Nasza aplikacja korzysta z funkcji, które można nazwać, czy można zamknąć w zbiorze funkcji widzenia rozszerzonego, czy rzeczywistości rozszerzonej. Mając zdjęcie nie super dokładnie wykonane, ale dość przyzwoicie wykonane zdjęcie danego artykułu, wykorzystujemy widzenie komputerowe do tego, żeby przeanalizować ten artykuł. W ciągu kilku sekund możemy powiedzieć, że wiemy o nim wszystko. I na podstawie tych wszystkich danych o danym artykule jesteśmy w stanie sformułować tak naprawdę wiadomość wejściową, która jest porównywana z innymi artykułami. Ale poczekaj, czyli ta wasza apka będzie wiedziała, jaki jest rozmiar twojej koszuli, w sensie niedeklarowany, tylko Rzeczywisty. Szerokość, długość rękawów, nie wiem, obwód kołnierzyka, chociaż to byłoby wyzwanie, wydaje mi się, z płaskiego zdjęcia wyczytać obwód kołnierzyka. I co dalej, bo takich H&M, Zara czy nie wiem, inna aplikacja, taka właśnie klient dla klienta, musi po drugiej stronie mieć odpowiednik, w sensie musi dysponować informacjami o tym, co my mamy w magazynie i jak to się w centymetrach szerokości, długości i obwodu kołnierzyka ma. No i teraz pytanie, czy tam gdzieś po drugiej stronie są te dane? Tak, jesteśmy w stanie zmierzyć w tej chwili około 6 kategorii odzieży. Pracujemy nad uzupełnieniem tych kategorii, tak żebyśmy byli w stanie zmierzyć czy wykryć fizyczne atrybuty wszystkich kategorii odzieży. A może poza butami, dlatego że tam sprawa jest dość mocno skomplikowana. My te zdjęcia, tak jak wspominałem, wykonujemy i tak. Czy użytkownicy w interakcjach C2C,
czy firmy odzieżowe, które tę odzież sprzedają i produkują. Tak więc jedynym tak naprawdę krokiem, który musimy wykonać, żeby dany artykuł znalazł się w naszej bazie produktów, to jest zamiast wykonywać zdjęcie zwykłą aplikacją aparatu w naszym urządzeniu mobilnym, wykonać to zdjęcie aplikacją Fitly. Okej, no dobrze. Trochę unikasz odpowiedzi na pytanie, a nawet całkowicie uniknąłeś odpowiedzi na pytanie o tą drugą stronę, bo rozumiem, że tak naprawdę wasz startup jest na etapie budowy technologii, natomiast kwestia tego, kto i w jaki sposób ją zastosuje, a zatem też komu i jak będziecie sprzedawać możliwości tej aplikacji, to jest dopiero to coś, ta pytanie, na które odpowiedź znajdzie się w kolejnym etapie rozwoju waszej firmy. I bardzo dobrze, bo rozmawiamy w takim razie w fascynującym momencie i będziemy tę rozmowę kontynuować już za chwilę po krótkiej przerwie w naszym programie. Oglądacie Biznesmanie. Wracamy za kilka minut.